Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj prezentacja, ocena takiego fajnego z pozoru urządzonka IC980 Pro. Występuje to pod różnymi markami, Hirose, inne i tym podobne, Hiriasu, czasami bez marki. Zachęcony ceną, gdyż takie urządzonko można kupić za niewiele ponad 200 zł i różnymi opiniami, często dobrymi, postanowiłem sam spróbować, jako że chciałem takie dodatkowe sobie urządzonko zamontować. No więc wziąłem, przyszło, troszeczkę posprawdzałem, teraz zrobię dla Was testy. Zachęcam do obejrzenia do końca, bo pod koniec będzie parę istotnych uwag odnośnie tego urządzenia. Zrobię pełen pomiar nadajnika, odbiornika, część szerokopasmowo, część tylko w paśmie amatorskim. Samo urządzenie, jak widzicie, jest bardzo malutkie. Jest to rozmiarów różnych kułytów i tak dalej, 8900 i tym podobnych. Konstrukcja też bardzo zbliżona, z tyłu wiatraczek osłonięty jakąś metalową blaszką. Stwierdziłem niestety, że dosyć mocno to urządzenie się grzeje i ten wiatrak chyba kompletnie nic nie daje. Mikrofon z pełną klawiaturą. Weźmy, włączmy to urządzenie. Zobaczymy wyświetlacz, który jest dosyć też ładny. Mamy ładny, duży, czytelny wyświetlacz kolorowy. Możliwość pracy w trybie. Nie ma zaprogramowanych w tej chwili kanału, więc nam nic nie pokaże. W trybie pamięci i VFO, 2 VFO, Dual Watch. Podstawowe funkcje. Moc podawana mała 10 W, duża 25 W. Pasmo pracy standardowo 136, 174, 400, 470. CTCSS-y, DCS-y. To wszystko mamy w 3 menu, w których mamy podzielone na funkcje radiowe, na funkcje kanałowe i ustawianie CTCSS-a. Roger Beep, Home Channel, przełącznik AB, Dual Watch, czyli słuchanie 2 VFO, wzmocnienie Voxu, standardowe, jak widzicie, wszystkie denoise. Jest jakaś funkcja odszumiania, ale nie zauważyłem jej specjalnej roli, nic się nie zmieniało. Teraz wyjdziemy i w menu CTCSS wiadomo, ustawiamy CTCSS-a i DCS-a i w Squelchu moc, Compandor, nie sprawdzałem, Scramble, Bandwidth, Busy Channel Lockout, Timeout Timer i tak dalej, i tak dalej. Standardowe rzeczy, nie ma tutaj specjalnie nic do zachwalania lub ganienia. Dźwięk z radia dosyć przyjemny, troszeczkę lekko kubłowaty, ale nie jest najgorzej w porównaniu z innymi. Tak jak mówię, wyświetlacz całkiem ładny, całkiem czytelny. To chyba tyle, jeżeli chodzi o sam opis radyjka. Mikrofon z pełną klawiaturą, wszystkie funkcje można tutaj z klawiatury, oczywiście odnośnie częstotliwości i zmiany VFO. Co ciekawe, zarówno w opiniach, jak i w moich próbach radio ma bardzo ładną modulację, co jest rzadko spotykane. Także na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że bardzo fajne, tanie urządzonko. Natomiast co pokażą testy, to zaraz zobaczycie, bo to jest najważniejsze. Także ja przełączam się na stanowisko i bierzemy się za pomiary. I radio mamy podpięte, jak widzicie. Przyrząd, dla tych, co obserwują mój kanał, zauważą, że już robię wszystko na sztabiloku, który wcześniej naprawiałem. Jest już przystosowany do pracy. Ma jeszcze pewne problemy w części, której nie naprawiałem, cyfrowej, ale to już są drobiazgi. Radio mamy ustawione 2 VFO, jedno jest 145 MHz, drugie 440, bo na tych częstotliwościach chcę zrobić pomiar czułości. Tu już zrobimy pomiar pełny dla 12 dB Synadu z automatu, bo to urządzenie coś takiego oferuje. Mamy tutaj odsłuch z głośnika radia, częstotliwość 145 MHz i wchodzimy w tryb pomiaru czułości. Słychać, jak się zmieniają wartości. 0,23 mikrowolta, czyli można powiedzieć normalnie. I zobaczmy, co będzie dla 440 MHz. Jak przejdziemy na VFO A, jesteśmy.
I robimy to samo. No i tutaj mamy 0,27. To jeszcze jest kwestia połączeń, także czułości są bardzo zbliżone. Należy uznać, że czułości w tym radiu są bardzo dobre. To mogę przyznać, jak patrzyłem w porównaniu z innymi urządzeniami. Tu, jeżeli chodzi o czułość, nie ma się czego przyczepić. Dodam również, czego już teraz nie pokażę, że odporność odbiornika na silne sygnały, zakłócenia itd. jest dosyć dobra. Na poziomie porównywalnym z tymi droższymi urządzeniami. Także odbiorczo w tym urządzeniu nie ma się do czego przyczepić. Mogę jeszcze sprawdzić szerokość pasma tego urządzenia. Niestety to w tych urządzeniach chińskich, takich ala SDR-owych, dosyć słabo to wypada. No, jest i przesunięcie. Szerokość niby 7,3 kg. A zobaczmy w przypadku ustawienia tej częstotliwości na szeroki FM. Czy coś się zmieni? 7,30, 2,70. (12,70), czyli szeroki FM działa, przełącznik, no i widzimy dużo lepiej, jest bardziej symetryczny niż ten wąski. Ale wszystko w tym urządzeniu funkcjonuje. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o część odbiorczą. No i teraz przejdźmy do testów nadajnika. Zaczniemy od pasma 440, tak jak jest ustawione. Sprawdzanie częstotliwości. Jesteśmy na małej mocy. To zapewne widać. No i patrzmy, co nam urządzenie pokaże. 7,6 W, no, częstotliwość 120 Hz z boku. Tutaj ten sztabilok dosyć dobrze chodzi. Różnice były mniejsze niż 10 Hz. To jest mała moc, 7,4 i teraz wejdźmy w dużą moc. (21,5). No to bardzo ładnie. Teraz przejdźmy w takim razie na 145 MB. Power High. Zacznijmy od dłużej. 145 MB. No aż prawie 25 W. Czyli całkiem z urządzenia wychodzi. Mamy pełne zasilanie 13,5 V. I teraz zobaczmy na małej mocy. No i tu już mamy jakiś problem. 2,9. No powinno być 10. Zarówno na 70 cm, jak i tutaj nie ma 10 W. No tu jest bardzo mało. Radio się dosyć grzeje. No sprawdźmy tak szybko jeszcze skrajne. 4,8, czyli jest więcej, i 173. 6. No więc tu jest troszeczkę więcej. I tak samo tutaj 400 MB. Tu będzie duża, nie, tu będzie tak, trzeba zmienić na małą moc, bo duża to wiadomo, że zostanie bardzo zbliżona. Siedem i 4 i 469. 620. No na tym podobnym poziomie jest moc w całym tutaj paśmie. No dobrze, to teraz przejdźmy na częstotliwość 145. Jaką mamy moc? Dużą. I zobaczmy czystość widma tego urządzenia. Bo to jest najważniejszy dla mnie pomiar. Przepraszam, nie tutaj, analizer.
harmoniczne plus 50. Częstotliwość jest niewłaściwa, czyli musimy sobie przestawić na liczenie. To 45, zgadza się. I przechodzimy na analizer harmoniczne i patrzmy, co się dzieje. No i tu już widać 40, znaczy 25 W. Tu już widać porażkę. Minus 26 dBc w stosunku do sygnału głównego. Jest to dużo za dużo, jeżeli chodzi o poziom drugiej harmonicznej. Co najmniej 2 razy niższa powinna być na poziomie sięgającym minus 50. No i zobaczmy teraz na małej mocy. Z założenia powinno być lepiej, ale wiemy już z doświadczenia, że w chińskich urządzeniach jest odwrotnie. Zmniejszamy zakres na 40 dBm. No i tutaj widzimy, moc jest niewielka, 2 W. Druga harmoniczna minus 8, czyli to radio praktycznie nadaje tak samo na drugiej harmonicznej, jak i na pierwszej. To jest żadna różnica. Zobaczmy jeszcze tylko z ciekawości na paśmie 70 MHz. Ustawmy częstotliwość. Już mamy. Druga harmoniczna minus 63. No to, tak jak w wielu filmach mówiłem, pasmo 70 cm funkcjonuje poprawnie. We wcześniejszym moim filmie zobaczycie, jak powinno zachować się dobre radio, mierzone tym samym urządzeniem. Także odnośnie tego sprzętu, co tu można powiedzieć? Można powiedzieć jedno, że radio teoretycznie fajne, odbiorczo dobre, tutaj nie mogę nic zarzucić, modulacyjnie dobre, nadaje się na pracę w paśmie 70 cm. Niestety w paśmie 2 metrów praktycznie nie powinno być używane, gdyż nie spełnia żadnych norm i bardzo mocno sieje. To nie jest jakieś delikatne sianie, tylko potężne, zwłaszcza na drugiej harmonicznej, która wypada w paśmie rządowym, no i takim dosyć istotnym. I kolejna funkcja, właściwie sposób budowy tego radia, który niejako eliminuje mi go z użytku, w urządzeniu jest przekaźnik. Nie wiem, czemu on służy. Zajrzymy do środka, to zobaczymy. W tej chwili, jak widzicie, są ustawione częstoty 440, 136, to akurat nie ma znaczenia. Chodzi o to, że są 2 pasma i jest ustawiony podwójny nasłuch obydwu VFO. I nie wiem, czy to będzie słychać. Zaraz spróbuję tutaj może. Mam nadzieję, że było to słychać. Cały czas tyka przekaźnik, więc po pierwsze jest to wnerwiające. Po drugie, no, radio zostawiamy w skanowaniu, w innym trybie. Słuchamy 2 pasm, więc jeżeli co chwilę ma się przełączać, no niestety ten przekaźnik po prostu długo nie wytrzyma. Także to nie wiem, pierwszy raz spotykam się z takim urządzeniem tego typu i czemu ma ten przekaźnik służyć, kompletnie nie wiem. Za chwilę jeszcze zajrzymy do środka tego radia, ale to działanie, ten efekt to powoduje, że to radio dla mnie już jest w tym momencie kompletnie bezużyteczne. No i teraz na koniec rzut oka na wnętrzności radia. Widzimy tutaj ten przekaźnik, który nam klikał. Czemu on służy? Jaka jest jego rola? Nie wiem. Jest to przekaźnik przełączający zasilanie. Nie jest to przekaźnik WC. Więc co on robi w tym urządzeniu? Co przełącza? Nie mam pojęcia. Konstrukcja, płytka, połączenia jest bardzo podobna do Kułyta 8900. Widzimy tutaj prawdopodobnie, musiałbym sprawdzić, czy to jest część odbiorcza, czy nadawcza, ale chyba odbiorcza. Widzimy troszeczkę więcej obwodów rezonansowych.
cewek i innych rzeczy. Być może to właśnie powoduje, że radio odbiorczo jest odporniejsze. Tu mamy tranzystor mocy standardowy, jak i w tamtym urządzeniu, po prostu dociśnięty do radiatora od spodu. Kilka obwodów wyjściowych bardzo ubogich, tak jak w większości tych urządzeń. No i to wszystko, co w tym urządzeniu jest. Reasumując, byłoby to bardzo fajne urządzenie, gdyby nie, po pierwsze, problem z nadajnikiem w paśmie VHF i tykoczący bez sensu przekaźnik przy zmianie pasma. Także ja osobiście te radio zwracam, bo czegoś takiego nie chcę trzymać i zostaję na razie przy dużo droższym, ale jednak dużo lepszym i spełniającym normy Anytone lub którego nie mam, na przykład CRT Micro, który też testowałem i wyszedł bardzo, bardzo dobrze. Także decyzję zostawiam Wam. Jeżeli kupicie takie radio, nie nadawajcie w paśmie VHF, będziecie po prostu zakłócali innym, a zwłaszcza na małej mocy, gdzie przy małej mocy w paśmie VHF harmoniczne są wyższe i mają większą praktycznie moc niż gdy nadajemy dużą mocą. No i jeszcze ta jedna wada, że radio tutaj nie ma 10 W na małej mocy. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że weźmiecie te uwagi pod uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu testów radiotelefonów, ale i wszelkich innych. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale.